Statek przypływa, a miasto zamyka bramę. Dlaczego właśnie 40 dni? I kto na to wpadł? Kilka minut odkryjemy, jak narodziła się kwarantanna i co z niej zostało dzisiaj. To nie legenda, to pierwszy średniowieczny lockdown. A powód liczby 40 zaskoczy cię bardziej niż myślisz. Zaczynajmy. Otwórz oczy i wyobraź sobie Europę, która przestaje oddychać. Ulice cichną, dzwony biją rzadziej, a wiatr niesie tylko szept modlitw. Mówimy o czarnej śmierci, o fali choroby, która w połowie XIV wieku zmieniła bieg dziejów. Za 90 sekund dostaniesz pierwszą odpowiedź, której brakuje w szkolnych skrótach. Zobaczysz, gdzie pękła codzienność i dlaczego nie była to kara z nieba, tylko koszt sieci, które sami zbudowaliśmy. To była choroba bakteryjna, dziś nazywana dżumą. Przenosiły ją pchły, przenosił ją też kontakt z chorymi, ale napędzała ją przede wszystkim prędkość handlu i wojny. Statki i drogi, porty i jarmarki, magazyny i karawany. Dokładnie te ścieżki, którymi płynęło bogactwo, stały się autostradą zarazy. Jesień, rok 1347. Pierwsze ogniska docierają do portów Morza Śródziemnego. Messyna, Genua, Marsylia, potem dalej na północ, do Brugi, do Londynu, do Lubeki. To nie była jedna fala, tylko wiele ognisk rozpalanych jednocześnie. Gdy nakładasz mapę handlu na mapę zgonów, widzisz tę samą siatkę. Miejsca węzłowe zapalają się jak gwiazdy w nocy. Jeśli lubisz fakty opowiedziane filmowo, zostań. A teraz skupmy się na życiu tuż przed burzą. Średniowiecze nie było brudem z bajek. Istniały łaźnie, kadzidła, zioła, mycie w misach, wełna i len prane w rzekach. Nie znano słowa bakteria, używano pojęcia złego powietrza, miazmatów. Zamykano okiennice, wieszano bukiety, rozpalano dym, żeby przegonić chorobę. To nie było głupie, to było logiczne wobec dostępnej wiedzy. Objawy uderzały nagle. Gorączka, dreszcze, bóle, potem guzy w pachwinach albo pod pachami, ciemne plamy na skórze. Była dżuma dymienicza, była też postać płucna, kiedy choroba atakowała oddech i zabijała szybciej. Zdarzała się posocznica, wtedy ciało przegrywało walkę, zanim zdążyło prosić o pomoc. Śmiertelność była wysoka, ale różna. W miastach większa, na wsi bywało lżej. W jednym domu gasły wszystkie świece. Obok ktoś chorował lekko. Nie była to równomierna ciemność, raczej mozaika bólu, jak reagowano. Najpierw modlitwy, procesje, a czasem ruchy biczowników, które przechodziły przez miasta północy. Były i ciemniejsze odruchy, szukanie winnych, oskarżenia wobec Żydów i innych mniejszości. To tragedie bez usprawiedliwienia. Strach potrafi zmienić ludzi w tłum, ale obok tłumu rosła administracja. Miasta zaczęły liczyć zmarłych, porządkować pochówki, regulować targi, ograniczać zbiegowiska, wprowadzać godziny handlu. Wiosna, rok 1348. Zaraza wypływa z portów w głąb lądu. Wędruje dolinami rzek, drogami pocztowymi i traktami kupieckimi. Zauważ, że nie atakuje wszystkich jednakowo. Omija niektóre regiony, uderza z pełną mocą w inne. Gęstość, ruch, tłok to są paliwa dla ognia. Zatrzymajmy się przy medycynie. Nie było mikroskopów, nie było antybiotyków, ale była uważność. Zauważano, że kontakt zabija, a dystans pomaga. Oznaczano domy, izolowano ogniska, grzebano zmarłych poza murami. Porządkowano przepływ ludzi i towarów. Lekarze, zakonnicy, urzędnicy, kupcy. Każdy na swój sposób próbował wprowadzić porządek w chaosie. Rok 1349. Północ dojrzewa do strachu, południe do zmęczenia. A teraz pierwsza wielka iskra nadziei, o której obiecałem, że opowiem. W Ragusie, dziś w Dubrowniku, powstaje zasada, którą nazwiemy kwarantanną. 40 dni odosobnienia przybyszów, zanim przekroczą bramy. 40 dni obserwacji na małych wyspach i w izolowanych przystaniach. To intuicja, która staje się regułą. I pierwszy wielki wynalazek zdrowia publicznego. W kolejnym wieku Wenecja zbuduje lazarety. Inne porty pójdą tą drogą, a słowo 40 na długo wryje się w prawo. Jeśli to, co słyszysz, daje ci mapę, a nie tylko strach, wciśnij subskrypcję i kciuk. A teraz wracamy do konkretu, do decyzji, które ważyły życie. Zaraza zmienia ekonomię. Brakuje rąk do pracy, więc ci, którzy zostali, mogą żądać więcej. Płace rosną, właściciele ziemi próbują to zatrzymać.
Pojawiają się edykty i statuty, które usiłują zamrozić stawki, ale rynek i tak wybija swój rytm. Puste gospodarstwa przechodzą w nowe ręce, rzemiosła szukają uczniów, miasta próbują utrzymać targi, choć handel zwalnia. Na południu upadają niektóre rody, na północy rosną nowe fortuny. Zmienia się mapa władzy, choć na murach nadal wiszą te same herby. Sztuka odpowiada na strach obrazem. Tańce śmierci, czyli procesje umarlaków prowadzące ludzi wszystkich stanów. Nie jako groza, raczej jako przypomnienie, że kruchość jest wspólna. W kronikach klasztornych znajdziesz rachunki zgonów, listy imion, notatki o cenach zboża, o ciszy na ulicach. Czytasz je jak listy z frontu, suche zdania, które niosą łzy. Usłyszysz czasem mit o wszechobecnym brudzie. Prawda jest ciekawsza. Higiena istniała, tylko była inna. Myto się w łaźniach, choć nie zawsze codziennie. Prano bieliznę, używano ziół, dezynfekowano dymem, wietrzono tkaniny. Maski o ptasich dziobach kojarzone z lekarzami to późniejsza moda. W samej połowie XIV wieku nie były codziennością. Fakty nie są tak widowiskowe jak obrazy, ale lepiej opowiadają prawdę. Zajrzyjmy do domu w mieście. Matka zagotowuje wodę, ojciec przynosi wiązki jałowca do dymienia. Dzieci uczą się nie wychodzić za często. Kto ma rodzinę na wsi, ten ucieka. Kto nie ma, ten próbuje przetrwać wewnątrz murów. Strażnicy zamykają bramy po zmroku. Magistrat ustala ceny chleba. Cechy rzemieślnicze dogadują się, kiedy kto sprzedaje. To proste, przyziemne kroki. A jednak to one składają się na zdolność miasta do oddychania. Pytasz, czy czarna śmierć była jedna? Nie była. Wracała fala. Pierwsza fala połowy XIV wieku była najgłębsza, ale potem przychodziły mniejsze uderzenia. Miasta uczyły się szybciej, zamykały bramy wcześniej, wprowadzały izolatoria, trzymały rezerwy świeżego drewna na trumny, lepiej organizowały pochówki, pilnowały studni. To nie jest heroiczna opowieść, to jest instrukcja obsługi świata, który właśnie odkrył, że jest połączony. Zostawmy na moment ulicę i zejdźmy do portu. Wyobraź sobie statki cumujące u nabrzeży, marynarzy z gorączką, składy pełne zboża, wełny, przypraw. Zasady kwarantanny oznaczają, że towary czekają. Czekanie kosztuje, ale kosztuje mniej niż chaos. W tym napięciu rodzi się nowy rodzaj myślenia, że decyzja administracyjna może uratować tysiące, nawet jeśli boli setkę kupców. To jest trudna lekcja, ale to jest właśnie cywilizacja. Była też druga lekcja o informacji. Plotka zabija, informacja ratuje. Tam, gdzie miasto potrafiło spisać zasady i je ogłosić, ludzie mniej błądzili. Tam, gdzie informacje chowały się w komnatach, rodził się chaos. Dziś to brzmi banalnie. Wtedy było odkryciem. Kiedy kronikarze notowali, że po zamknięciu targu na 2 tygodnie fala zachorowań opadła, to była nauka, choć bez wykresów. A teraz mit kontra źródła. Nie wszędzie palono czarownice, nie wszędzie panika równała ulice. Często to, co najciekawsze, leży pomiędzy. Jedno miasto zamykało bramy i liczyło chorych. Obok inne wpuszczało wszystkich i płaciło wyższą cenę. Jedno opierało się na klasztorach, inne na cechach, jeszcze inne na radzie kupców. Ta różnorodność strategii daje dziś historykom bezcenne porównania. Zbliżamy się do morału, ale najpierw jeszcze jedna scena. Beztrosko ją pomijamy, a ona zmienia wszystko. Cisza po fali. Ktoś otwiera warsztat, ktoś wraca do pieca, ktoś siada do nauki czytania, ktoś sieje na wiosnę. Na cmentarzach rosną młode drzewa, w oknach wracają kolorowe szkła, na targ wraca śmiech. Nie ma fanfar, nie ma wielkich przemówień. Jest powrót do rytmu. Mądrzejszy, ostrożniejszy, bardziej uważny. Teraz poskładajmy alfabet przetrwania. Pierwsza litera – wiedza. Kto liczy, ten widzi, kto zapisuje, ten pamięta. Druga litera – organizacja. Bramy, godziny handlu, izolacje, rezerwy, pochówki poza murami. Trzecia litera – komunikacja. Jasne zasady, nie plotki. Czwarta litera – wspólnota. Tylko razem da się unieść ciężar, którego nikt sam nie dźwignie. Czy to ma sens dziś? Ma, bo epidemie nie są tylko biologią. Są testem instytucji i charakteru. Czarna śmierć odebrała miliony istnień, ale przyspieszyła wynalazek kwarantanny, wzmocniła samorządy, otworzyła drogę do innej gospodarki pracy, zostawiła ślad w prawie miejskim i w sztuce. To nie jest pocieszenie, to jest zobowiązanie. Jeśli historia rymuje, to pyta, co zrobimy wcześniej.
i razem. Posłuchaj ciszy jeszcze chwilę. Usłyszysz w niej nie tylko strach, ale też determinację. Strach jest nagły, mądrość jest uparta. Wygrywają nie ci, którzy krzyczą najgłośniej, tylko ci, którzy najwcześniej potrafią policzyć ryzyko, ustawić reguły, zaopiekować się sobą nawzajem. To jest najważniejsza lekcja tamtej fali. Jeżeli ta opowieść była dla ciebie mapą przez mrok, kliknij subskrypcję, wrócisz po kolejne rozdziały średniowiecznego świata opowiedziane filmowo. Zostaw kciuk, jeśli chcesz więcej historii, które tłumaczą teraźniejszość. A w komentarzu napisz jedno słowo, które zostaje ci w głowie. Wiedza, organizacja czy wspólnota. Teraz, kiedy kurz opada, spójrz raz jeszcze na mapę Europy i zobacz, jak bardzo potrafi zmienić się świat, kiedy uczymy się razem i na czas.